Ty, to już wszystko? Tu już chyba nic więcej nie ma. Ale bieda. Jezu, po co ja tu jechałem? No to dzień dobry Państwu, witam Państwa w Serbii. Nie ukrywam, że drugi raz już w trakcie tej podróży mam taki kryzys. Jestem po pierwsze niewyspany, a po drugie jestem już najzwyczajniej w świecie zmęczony tymi gorączkami. Po Turcji mówiłem sobie, że już nigdy więcej się latem nie wybiorę na wyjazd. I nie wybrałbym się, gdyby nie ta Formuła 1. No nie wiem, może ktoś lepiej znosi gorączki ode mnie. W sumie, no fajnie jest, jak jest ciepło, jak się leży gdzieś pod drzewkiem w cieniu, jest spoko, ale jak się chce połazić i coś pozwiedzać, no nie wiem, dla mnie to jest trochę męczarnia. No ale cóż, nie narzekajmy, zwiedzajmy. Pomijając czasy prehistoryczne, pierwszymi poważnymi osadnikami na terenie Serbii byli w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą Trakowie. Około III wieku przed naszą erą dotarli tutaj również Celtowie i to właśnie Celtów Serbowie uważają dzisiaj za swoich przodków. Później przybyli tutaj także Rzymianie i tutaj, proszę Państwa, pierwsza ciekawostka w tym odcinku. Na terenie dzisiejszej Serbii urodziło się 18 cesarzy rzymskich. Kres rzymskiemu panowaniu zadały najazdy Hunów, Gotów, Awarów i oczywiście naszych, czyli Słowian. Z całego tego miszmaszu zwycięsko wyszły plemiona Chorwatów i Serbów i to oni zaczęli się tutaj rządzić. Pierwszym znanym władcą Serbii był pod koniec VIII wieku Wiaczesław. No to proszę Państwa, druga ciekawostka w tym odcinku. Pod murami twierdzy, którą widać za moimi plecami, zginął w bohaterskiej walce przeciwko Turkom znakomity polski rycerz Zawisza Czarny. Może i był czarny, ale serce miał białe niczym porcelana z chodzieży. Moje żarty robią się coraz gorsze. Jakbyście się zastanawiali, czy wybierać któryś z tych trudniejszych szlaków tutaj w twierdzy, ja jestem chyba teraz na niebieskim. Ten niebieski wygląda tak, czyli są po prostu kamienne schody, a ten extremely high difficulty, czyli czarny, to nie wiem, czy to będzie widać, ale on biegnie tu widać łańcuchy, tam jest taka drabinka, potem tam się idzie, tam też są łańcuchy. Naprawdę bardzo fajny szlak, polecam ten czarny. Absolutnie nie jest jakoś szczególnie trudny. Jak byliście w Tatrach, dacie sobie radę. O, a teraz jeszcze jedna ciekawostka. Jak was atakuje wróg, to idziecie do takiej dziury i wylewacie na niego olej. Pierwsze wieki istnienia państwa serbskiego to były ciągłe zmiany terenów. Najpierw zaczęło się od tego, że Serbia obejmowała tereny dzisiejszej Serbii i Bośni. Później Serbia była głównie nad morzem. A później jeszcze obejmowała tereny głównie dzisiejszej Czarnogóry. Porozbijane plemiona serbskie zjednoczył Stefan Nemanjić i w 1217 roku został pierwszym królem Serbii. Jego brat został mnichem i przyjął imię Sava. I do dzisiaj święty Sava jest uznawany za jedną z najważniejszych postaci w historii Serbii, mających olbrzymi wpływ na kształtowanie się kultury i tożsamości narodowej tego kraju. XIV wiek był okresem największej potęgi militarnej i gospodarczej. W 1346 roku Stefan II Duszan został królem Serbów i Greków. Jednak ta serbska potęga nie trwała zbyt długo, bo niewiele później na podbój ruszyli Turcy. W 1389 roku doszło do bitwy na Kosowym Polu i mimo iż sama bitwa pozostała nierozstrzygnięta, to była początkiem końca Serbii. Po kilkudziesięciu latach walk Serbia została na 500 lat włączona do Imperium Osmańskiego. Belgrad to jedno z najstarszych miast na świecie. Ma 7000 lat. 2000 lat więcej niż najstarsza Troja. Bo Troi było kilka, o czym opowiadałem w jednym z odcinków z Turcji. 7000 lat. Człowieku, to jest więcej niż masz ty, twoja matka i twój dziadek. Wszyscy razem wzięci. Według dzienników podróżniczych w XVI wieku Belgrad był jednym z najpiękniejszych i największych miast w Europie. W 1522 roku otwarto tu pierwszą kawiarnię na naszym kontynencie i to życie kawiarniane stało się na tyle popularne, że na przełomie XIX i XX wieku jedna kawiarnia przypadała na 50 mieszkańców. Taka ciekawostka z Budapesztu. Początkowo myślałem, że po prostu ludzie sobie tutaj sikają pod murami, a w wielu miejscach, w całym mieście, po prostu woda kapie z budynków. I nie wiem, co jest tutaj przyczyną, bo nie padało tutaj od dobrych kilku dni. Belgrad, no nie oszukujmy się, to nie jest jakoś super ładne miasto. Natomiast to zamiłowanie do kawiarenek pozostało. I tutaj na każdej ulicy, nawet w najciemniejszej dziurze, znajdzie się ze dwie kawiarenki, jakiś bar, gdzie można zjeść proste i tanie jedzenie. I czegoś takiego szczerze mi trochę brakuje w Polsce, bo u nas są albo kebaby, albo restauracje, które prześcigają się w wymyślaniu coraz bardziej wykwintnych, a co za tym idzie, drogich potraw. A jakby się chciało zjeść na przykład coś, nie wiem, pyry z gzikiem. No właśnie, ja nawet nie wiem, czy w Poznaniu da się gdzieś zamówić jeszcze pyry z gzikiem. Znaczy, pewnie się da, ale
znając życie, zrobiło się to już vintage i kosztuje 10 razy więcej niż powinno. Natomiast to życie kawiarniano-barowe w Budapeszcie mi się bardzo spodobało i pod tym względem mnie to miasto mega pozytywnie zaskoczyło. I jeszcze jedna rzecz, jest tu też bardzo dużo piekarni. Ja sobie wychodzę rano z mieszkania, idę w dowolnym kierunku, gdzieś 2-3 minutki trafiam do pierwszej, lepszej piekarni, biorę to, co mi wpadnie w oko i mam śniadanie za kilka złotych. Natomiast to, co mi się w Belgradzie nie podoba, to to, że jest tutaj bardzo dużo graffiti. Jak jest jakikolwiek kawałek ściany, to jest tam na pewno coś nabazgrane. Miejscami aż do przesady. Bazgro na bazgrole. Ja zawsze na swoje wyjazdy zabieram najgorsze i najstarsze ciuchy, w razie jak się zniszczą, podrą czy coś, tutaj po prostu wywalam. I tak właśnie ta koszulka, mam do niej spory sentyment, bo dostałem ją 14 lat temu za pierwsze w swoim życiu oddawanie krwi. Jeszcze mnie wtedy ówczesna dziewczyna musiała trzymać za rękę, żebym nie uciekł, bo jest jedyna rzecz, której ja się panicznie boję i to są igły. I jak to jest możliwe, że ja do dnia dzisiejszego oddaję krew? Nigdy w życiu nie widziałem tej igły. Nigdy w życiu na nią nie spojrzałem, bo wiem, że jakbym spojrzał, to bym spierdolił i nigdy nie wrócił. Powiem wam, że czuję się trochę nieswojo, bo u nas nie wolno jeździć samochodem po lesie, w ogóle zamknę, a co dopiero po parku narodowym. Natomiast w Serbii takich zakazów nie ma i tu każdy sobie samochodem jeździ. Człowiek jest już nauczony, że nie powinien i tak nie do końca mi z tym dobrze. Inna rzecz, która też mnie tutaj trochę kole, to, że w Serbii można palić fajki wszędzie, także w restauracji przy stole. No i w momencie, gdy ja staram się rozkoszować zapachami i smakami serbskiej kuchni, a przy stole obok mnie ktoś zaczyna kopcić, to mi to autentycznie przeszkadza. Wiem, że 10 czy 15 lat temu w Polsce też tak można było, ale już się człowiek odzwyczaił i jednak to przeszkadza. Długa dana uzla gospodara, nie da stati, nie da pogledati, nie da pogledati, nie da sesti, nie da leba jesti, nie da leba jesti. Pod koniec XVII wieku, po wojnie turecko-austriackiej, Turcja zajęła południową część dzisiejszej Serbii, więc między innymi Kosowo, i właśnie wtedy doszło do masowej ucieczki Serbów z Kosowa, ponieważ Turcy zaczęli narzucać swoją wolę, swoją religię i tak dalej, więc Serbowie zaczęli masowo z Kosowa uciekać, przemieszczali się na tereny północnej Serbii, na tereny Wojewodiny. Wojewodina to jest region, powiedzmy, na północ od Belgradu, a w Kosowie z kolei zaczęli się osiedlać Albańczycy, którzy bardzo chętnie przyjmowali islam. Na przełomie XVII i XVIII wieku Wojewodina dostała się pod panowanie Habsburgów i tu również zaczęły się masowe akcje przesiedleńcze. Zaczęto tutaj osiedlać Węgrów, Słowaków, Czechów, Rumunów, Niemców itd., więc zrobił się znowu miszmasz narodowościowy. Coraz gorsza sytuacja Serbów i coraz gorsze ich traktowanie przez Turków zaowocowało powstaniem w XIX wieku, w efekcie którego księstwo Serbii uzyskało autonomię. Wiosna ludów z kolei przyniosła autonomię Wojewodinie. Po wojnie rosyjsko-tureckiej w 1878 roku cała Serbia uzyskała niepodległość, a 4 lata później stała się królestwem. Sytuacja w Królestwie Serbii nie była dobra. O tron walczyły dwie dynastie, dodatkowo o wpływy na Bałkanach walczyły Austro-Węgry i Rosja. W 1908 roku Austro-Węgry zaanektowały Bośnię, co jeszcze bardziej zaogniło sytuację i wtedy Serbia zwróciła się w kierunku obozu rosyjskiego. Coraz słabsza pozycja Turcji, tracenie przez nią kolejnych terenów na Bałkanach oraz walka o wpływy mocarstw zaowocowały 2 wojnami bałkańskimi. Pierwsza miała na celu całkowite pozbycie się Turcji z Bałkanów, drugą z kolei wywołała Bułgaria, która była niezadowolona z podziału ziem. W efekcie Serbia odzyskała wszystkie swoje tereny, łącznie z Kosowem, oraz zajęła część Macedonii. Miejscowość, w której się znajdujemy, to Drvengrad, w całości wybudowany na potrzeby filmów Emira Kusturicy. Kusturica to jest oczywiście najsłynniejszy serbski reżyser, a reżyserem został przez przypadek. Jeszcze jako dziecko dostał epizodyczną rolę w filmie po znajomości, całkowicie po znajomości, a później, mając już ten epizod za sobą, rodzice wysłali go na studia reżyserskie, ponieważ Kusturica, jak był młody, to sprawiał problemy wychowawcze, obracał się w złym towarzystwie i tak dalej. No i rodzice mieli nadzieję, że studia go trochę okiełznają. W swoich filmach zawsze opowiadał on o historii Jugosławii, o historii, o jej problemach, także o mniejszościach narodowych. Z muzykę do jego filmów bardzo często komponował skądinąd znany również w Polsce Goran Bregović. No i w filmach Kusturicy też grali wielcy znani aktorzy, jak chociażby Johnny Depp. Drugim, równie, a nawet bardziej znanym Serbem jest Nikola Tesla. Był Nikola Tesla, bo już przecież nie żyje. Jak jesteśmy już w tematach kultury, to lata 70. i 80. to jest rozkwit jugosłowiańskiej sceny rockowej, uznawanej wtedy za najmocniejszą w Europie. Pojawiło się wtedy określenie Jurok,
A ileś tam lat później powstały w Polsce takie projekty jak Jugopolis czy Jugoton, bardzo mocno nawiązujące i wzorujące się właśnie na Juroku. Taki widoczek. No, powiem wam, że kurde, tutaj na tej drodze, jakbym miał się z kimś minąć, to nie wiem, jak miałbym to zrobić. O Jezus Maria. Serbskie wioski. Powiem wam, że zjechałem, ale kurczę, jak się na co dzień po takich drogach nie jeździ, to się emocje mega udzielają. Ta dróżka była szeroka mniej więcej na mój samochód i praktycznie 8 km, no to się wydaje szeroko, ale momentami było bardzo ciasno. Cały czas w dół, miejscami bardzo w dół. I jeszcze były takie momenty, gdzie jak się kończył asfalt, to była od razu przepaść. No, jakbym na co dzień jeździł po takich drogach, to by było spoko, ale w Polsce takich dróg za bardzo nie ma, więc kurczę, to były emocje. A tutaj jeszcze taka ciekawostka. Serbia jest największym na świecie producentem malin, natomiast narodowym owocem Serbii jest śliwka i 70% całej produkcji śliwki jest przetwarzana na rakiję, na śliwowicę, mówiąc dokładniej. Zostawiłem auto, idę z buta do kolejnego punktu widokowego, chociaż tak patrzę teraz po tej drodze, że ona nie wygląda tak źle i bym przejechał. Chyba się wycofałem w złym momencie, niepotrzebnie. No ale cóż, były dwa takie momenty, gdzie było trochę nieprzyjemnie. Przytarłem miskę 2 razy. Stwierdziłem, że głupio byłoby ją urwać, więc to grzmi? A tam się robi ciemno. Ty, grzmi. No nie. Tam jest ciemno i tam jest ciemno. Nie, dobra, zaryzykuję. Internet tu niestety nie działa, więc nie sprawdzę, jak te chmury idą. No grzmi cały czas, kurde. Nie wiem, co zrobić. Bo jak zacznie padać, to ta droga zrobi się bardzo nieprzyjemna. Przecież muszę jeszcze stąd zjechać. Temat wybuchu I wojny światowej jest niesamowicie złożony, ale można przyjąć, że wszystko zaczęło się od Kongresu Wiedeńskiego 100 lat wcześniej. Zakładał on izolowanie Francji i opieranie stabilizacji w Europie na sojuszu wielkich mocarstw, całkowicie ignorując wielonarodowość tych mocarstw i chęć tych narodów do samostanowienia. Przez cały XIX wiek mieliśmy licznego rodzaju strajki, powstania i tak dalej, przeciąganie liny, co tylko i wyłącznie zaostrzało sytuację. Czara goryczy w końcu się przerała i w 1914 roku młody Serb zabił cesarza Austrii Franciszka Ferdynanda. No i wtedy Austria wypowiedziała wojnę Serbii, no i się zaczęło. Rządzący wówczas w Serbii król Aleksander I Karadziordziewicz szerzył ideę wielkiej Serbii, która miałaby zrzeszać wszystkich południowych Słowian. No i to się udało. Po I wojnie światowej powstała Jugosławia, w skład której wchodziła Serbia, Kosowo, Macedonia, Bośnia, Słowenia, Chorwacja i pewnie jeszcze coś, o czym zapomniałem. No to dotarłem na miejsce i powiem wam szczerze, że spokojnie można tu wjechać autem. Nie wiem, czemu zrezygnowałem. Wniosek mam taki, że chyba bardziej dbam o własne auto niż o wynajęte. A teraz tak. Nie wiem, czy to widać. Za daleko są. Ale takie ptaki fruwające, szybujące. To jest symbol tego rejonu. Nie mam pojęcia, jak one się nazywają. Niestety nie pamiętam. Ale raz mi tutaj takie 2 przeleciały tuż koło mnie, ale nie miałem wtedy jeszcze kamery wyciągniętej, więc nie zarejestrowałem tego. Ładna miejscówka, no. Co tu dużo mówić. Dobra. Trzeba wracać. Tak się cieszyłem, że burza przyszła bokiem. A proszę, zaczyna mi się robić ciemno nad głową. I już zaczyna lekko kropić. Więc niedobrze, muszę się spieszyć. Na tej drodze, po której bałem się jechać, zapałem stopa. Za kierownicą siedział 13-letni chłopak. A młody jechał po prostu po jakieś rzeczy dla swoich rodziców. Po jakieś tam jedzenie czy coś i przewiózł mnie 2 km i wracał do góry. Do domu jakiegoś tam swojego.
Powiem wam, że z tej całej wyprawy to chyba najbardziej podoba mi się szlak. No bo spójrzcie, pięknie tu jest. Naprawdę ładne tereny. Więc w sumie nawet nie żałuję, że zostawiłem samochód. Mało sam łagał, pil sam nagał, nikome račun nisam polagao. Jer tad sam bio mlad. Jer tad sam bio mlad. No niestety, proszę Państwa, nie mam ostatnio szczęścia, muszę przerwać swoją podróż przedwcześnie, a to z tego powodu, że ta droga, na której wczoraj zostawiłem samochód, bo uznałem, że wolę po niej nie jechać, no to w drodze powrotnej niestety przebiłem tam oponę, także miałem przeczucie, mi się wydaje. Oponę przebiłem na tyle konkretnie, że serbski wulkanizator powiedział mi, że jedyne co mogę sobie z tą oponą zrobić, to wywalić ją przez okno. No i cóż, i teraz telepię się na zapasówce już do Polski, mam 1300 km do domu na zapasówce, więc spodziewam się, że ta droga zajmie mi jakieś 2 dni, może nawet z lekkim haczkiem, ale postaram się odcinek z perspektywy kierowcy dla Was dokończyć. W trakcie II wojny światowej Jugosławia została zajęta przez Niemcy i można powiedzieć, że jej los wyglądał dokładnie tak jak los Polski. W 1944 roku Jugosławię wyzwoliła Armia Czerwona. Zerwano wtedy z monarchią, a prezydentem został Josip Tito i zaczęło się budowanie komunizmu. Tylko nie trwało to długo, bo w 1948 Tito pokłócił się ze Stalinem i te stosunki z Rosją mocno się oziębiły. No ale Stalin nie żył przecież długo, więc można powiedzieć, że następne dziesięciolecia to było takie balansowanie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, nie angażowanie się za bardzo w konflikt pomiędzy tymi państwami i czerpanie korzyści z obu stron. Można powiedzieć, że wtedy właśnie sytuacja w Jugosławii, poziom życia był dość wysoki. Sytuacja uległa zmianie w 1980 po śmierci Tita. Wtedy odżyły wewnętrzne konflikty i nacjonalizmy. W 1989 do władzy dochodzi Slobodan Milošević i zapowiada walkę o jedność Jugosławii. Między innymi ograniczył autonomię Kosowa i wszyscy spodziewali się, że wybuchnie tutaj wojna domowa. No i wybuchła, tylko że w innym miejscu. W 1991 niepodległość ogłosiły Chorwacja, Słowenia i Macedonia. W 1992 to samo zrobiła Bośnia i Hercegowina. Od razu armia jugosłowiańska ruszyła na pacyfikowanie towarzystwa. Walki w Słowenii trwały krótko, zaledwie kilka dni. Natomiast Chorwacja, Bośnia i Macedonia musiały walczyć aż do 95 o uzyskanie niepodległości. Wtedy oficjalnie Jugosławia się rozpadła, a sama sytuacja gospodarcza w kraju uległa znacznemu pogorszeniu. Coraz bardziej pogarszała się też sytuacja w Kosowie. W 1998 mieliśmy już w zasadzie regularną wojnę pomiędzy Serbią a albańską wyzwoleńczą armią Kosowa. W 1999 do tej całej zabawy dołączyło NATO i przez 72 dni bombardowało Serbię, co zrujnowało całkowicie kraj, gospodarkę i infrastrukturę oraz zabiło tysiące osób. Wojna zakończyła się podpisaniem porozumienia, na mocy którego Kosowo dostało się pod protektorat ONZ, czyli de facto Serbia utraciła kontrolę nad tym terenem. W trakcie nalotów Albańczycy masowo uciekali ze swoich domów, natomiast po podpisaniu porozumienia zaczęli wracać i wtedy masowo zaczęli uciekać Serbowie, bojąc się odwetu. Dziś można powiedzieć, że Kosowo jest praktycznie w całości zamieszkane przez Albańczyków. Są tylko chyba kilka gmin zamieszkanych w większości przez Serbów. Poza tym całe Kosowo to są Albańczycy. I od 1999 Albańczycy zniszczyli już około 100 cerkwi i monasterów. Niszczą też cmentarze i wszelkie inne ślady obecności Serbów. Ponieważ Czarnogóra również domagała się autonomii, to w 2003 roku oficjalnie państwo Jugosławia przestało istnieć. Zamiast tego powstało państwo Serbia i Czarnogóra. 3 lata później Czarnogórcy zdecydowali o niepodległości i od tego czasu mamy osobne państwa: Serbię i Czarnogórę. Z kolei w 2008 roku Kosowo jednostronnie ogłosiło niepodległość, na co nie zgodziła się Serbia. I do dziś połowa państw świata tego nie uznaje. Ale uwaga, Polska tak. Więc dla nas, dla Polaków, Kosowo jest osobnym, niepodległym państwem. Teraz będę wygłaszał swoje własne prywatne opinie, jakby co. Więc nie ma czegoś takiego jak naród kosowski. Nie ma Kosowian, są po prostu Albańczycy zamieszkujący Kosowo. I moim zdaniem Kosowo jest dla Serbii już stracone. Jeżeli Serbia chciałaby odzyskać Kosowo, musiałaby to zrobić zbrojnie, a wojna nie jest na rękę ani Serbii, ani Albanii, bo oba te kraje starają się o przyłączenie do Unii Europejskiej, a taka wojna by te drzwi do Unii im zatrzasnęła z hukiem. Ponieważ Albańczycy są dość zwartym i zjednoczonym narodem i wszyscy Albańczycy chcą mieszkać w jednym kraju, to wszystko wygląda i zmierza w takim kierunku, jakby Kosowo prędzej czy później miało zostać przyłączone do Albanii. Spodziewamy się, że później niż prędzej i Serbia, mimo iż pręży muskuły, są, wiecie, wszędzie te napisy Kosowo jest Serbia i tak dalej, to jest moim zdaniem bardziej pokazywanie tego, że patrzcie, to jest nasz teren, strasznie nam na nim zależy,
wielką krzywdę nam robicie, że chcecie nam to odebrać, nie możemy się z tym pogodzić i tak dalej, ale jak już mamy wam to Kosowo oddać, no to musicie nam dać coś bardzo cennego w zamian. I domyślam się, że tak tutaj ta cała polityka jest kreowana, bo nie wiem, czy Serbowie tak szczerze w głębi serca wierzą w to, że jeszcze mogą odzyskać Kosowo. Jeżeli tak, to są moim zdaniem naiwni, ponieważ w Kosowie jest kilka gmin zamieszkanych w większości przez Serbów. To taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, jaki ja widzę, to że Kosowo po prostu zostanie podzielone i te kilka gmin, które są serbskie, zostaną przyłączone do Serbii, a pozostała część Kosowa zostanie włączona do Albanii. To jest moim zdaniem najlogiczniejszy, najsensowniejszy i chyba też najbardziej sprawiedliwy scenariusz dotyczący całego Kosowa. No dobrze, proszę Państwa, ostatnia ciekawostka w tym odcinku. Kiedyś w Serbii było popularne picie tak zwanych bambusów. Jest to po prostu czerwone wino rozcieńczone kolą. Za podstawę służyło zawsze najgorszej jakości wino, a kola miała po prostu nadać temu jakiś smak, żeby to było trochę lepsze do przełknięcia. Prawdopodobnie jakość serbskiego wina uległa poprawie, bo w menu bambusa widziałem tylko raz. I to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek będzie z nowego, dla mnie przynajmniej, kontynentu. Także do zobaczenia niedługo.